Azymut Sport. Twój kurs na formę. Wielka miłość od pierwszego wejrzenia. Ramiona w górę, złączmy dłonie. Jeśli mielibyśmy brać pod uwagę całość jogi, spokój jest chyba tym, do czego wszyscy dążą. Bardzo chciałam zacząć uczyć, żeby tę wiedzę rzeczywiście przekazywać i dzielić się nią. To jest pierwszy odcinek, nie będzie tu udawania, nie będzie scenariusza, będzie tylko prawda. Zaczynamy od jogi, bo czasem, żeby ruszyć dalej, trzeba się najpierw zatrzymać. Zobacz, jak wygląda facet na macie w zupełnie nowym świecie. Lecimy do Ewy. Dziś będzie trochę rozciągania, trochę nauki, ogólnie same dobre rzeczy. Ruszamy. Idziemy właśnie koło jeziora Hafrabad na Islandii, ale dzisiaj nie o tym. Jaram się, bo robimy w końcu pierwszy odcinek na ten kanał, Azymut Sport. Ale jak to wszystko się zaczęło? Pomysł na ten kanał powstał już dawno temu. Pewnego dnia postanowiłem, że zmienię coś w swoim życiu i wezmę się za sport, bo chciałem zrzucić parę kilo. I tak trafiałem do różnych klubów, szukałem zajawki dla siebie, szukałem tego sportu, który będzie mi najbardziej odpowiadać. I przy okazji zacząłem poznawać ciekawych ludzi, którzy mają za sobą różne ciekawe historie. To nie jest wcale tak, że ci wszyscy trenerzy personalni od zawsze byli super i oni uprawiają tylko sport i życie jest takie łatwe. Każdy z nich ma swoją historię, każdy z nich musiał włożyć w to pracę i na pewno każdy z nich na swojej drodze napotkał różne trudności. I tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby z nimi kiedyś o tym porozmawiać, zrobić z nimi wspólny trening i żeby podzielić się tą historią, dlatego żeby zachęcić właśnie innych ludzi do uprawiania sportu. Od momentu, gdy ten pomysł pojawił się w mojej głowie, mija 1,5 roku. Jedziemy zrobić pierwszy odcinek. Czuję się gotów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym coś ciekawego dla siebie. Lecimy. Znajdujemy się właśnie na siłowni World Class w mieście Mosfellsbær na Islandii. Wchodzimy do sali, w której kilka razy w tygodniu trenujemy jogę razem z Ewą Janczak, nauczycielem od jogi. Zapraszamy na nasz odcinek. Ewa, dziękuję Ci, że znalazłeś dzisiaj czas na to spotkanie. Jasne. Sportowa piąteczka. No i lecimy z tematem. Powiedz mi, jak trafiłaś na jogę? Czy był to przypadek, potrzeba, czy też może inspiracja? Na jogę trafiłam dość przypadkowo. Nie pamiętam dokładnie momentu samego w sobie, aczkolwiek było to po prostu jakiś jogowy film na YouTubie na pewno. Gdzieś tam po prostu widziałam chyba na Facebooku czy gdzieś, jak ktoś ćwiczy, robi fajną sekwencję, spodobało mi się to. Aczkolwiek nie była to jakaś wielka miłość od pierwszego wejrzenia, po prostu coś, co wskoczyło do mojego życia dość przypadkowo. Zaczęłam praktykę dość, powiedziałabym, powoli, nie wskoczyłam w jogę od razu jakoś mocno i szybko. I zajęło mi trochę czasu, żeby praktykować bardziej regularnie, powiedziałabym. I to już było dawno temu, prawie 10 lat temu. O, czyli sporo czasu, Tak. więc jesteś już doświadczona w tym temacie. Więc najpierw po prostu robiłaś jogę razem z internetem w domu. Tak. To były chyba początki, gdzie joga miała taki dość duży boom i robiła się dość mocno popularna bardziej na zachodzie. Więc tak, początki na pewno były z internetem. Zapoznawałam się dopiero z czym tak naprawdę joga jest, czym jest joga i o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. I oczywiście pierwsze, co wszyscy widzą chyba i co ja widziałam na początku, no to jest fizyczna praktyka jogi, prawda? A dopiero później, jak zagłębiłam się w ten temat trochę bardziej, no to też dowiedziałam się, czym tak naprawdę jest joga i że to jest o wiele, wiele więcej niż
tylko trening na macie, że to jest praktycznie cała filozofia życia i przepis na piękne życie. Rozumiem. Czyli na początku, gdybyś powiedzmy, żebyś się zniechęciła tak od razu i po drugim treningu zrezygnowałabyś z jogi, to możliwe, że nigdy byś nie odkryła w sobie tego, że była możliwość na to, że potem ci to naprawdę spodoba i porwie cię na tak długą przygodę. Myślę, że tak i to tak można chyba powiedzieć o wszystkim, że moim zdaniem potrzeba trochę więcej czasu niż 1 czy 2 spotkania z kimkolwiek, żeby tak naprawdę poczuć, czy to jest coś dla ciebie, czy nie. Jeśli chodzi konkretnie o jogę, wydaje mi się, że potrzeba o wiele więcej czasu, ponieważ w dzisiejszych czasach i właśnie ze względu na to, co ludzie myślą o jodze i ze względu na fakt, że też dużo ludzi nie wie właśnie, czym jest joga, jest bardzo łatwo się zniechęcić. Ponieważ to, co mamy teraz przedstawione jako joga, to jest bardzo zaawansowany trening fizyczny i mnóstwo ludzi właśnie ma wrażenie, że musisz już być mega elastyczny, mega wysportowany, musisz umieć zrobić szpagat, czy rozciągnąć się po prostu jak precel. I to może być bardzo zniechęcające. Więc właśnie ja staram się zmieniać trochę to podejście do jogi, przekazywać wiedzę o tym, czym joga jest i przekazywać wiedzę o aspektach jogi, które nie są na macie, które są też poza matą, żeby właśnie trochę ludzie mieli inne podejście. Czyli do możemy tego. uznać, że twoim kluczem okazała się tutaj cierpliwość i poniekąd ciekawość. Ciekawość, tak. Cierpliwość też, powiedziałabym, ale wydaje mi się, że to też wszystko przyszło we właściwym czasie. Tak jak wszystko w naszym Jasne, życiu. że tak. Wydaje mi się. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie była to jakaś wielka miłość od pierwszego wejrzenia, po prostu coś, co przyszło do mnie i rozwijało się u mnie dość długi czas, do momentu, kiedy poczułam, że jest to coś, w co chciałabym się zagłębić trochę bardziej. Zaczęłaś trenować jogę. Co cię w niej wtedy tak naprawdę najbardziej przyciągnęło? Był to ruch, oddech, czy może spokój? Kiedy zaczęłam się już trochę bardziej zagłębiać w jogę, to przeszłam właśnie chyba bardziej w stronę oddechu i spokoju. Tak jak wspomniałam wcześniej, ten ruch jest tym, co widzimy na początku, kiedy ćwiczymy na macie, aczkolwiek ja właśnie tym bardziej teraz, jak już uczę regularnie, to bardziej idę w stronę oddechu i spokoju, ponieważ wydaje mi się, że to jest, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę całość jogi, to spokój jest chyba tym, do czego wszyscy dążą. Niektórzy świadomie, niektórzy podświadomie. Oddech jest też mega ważnym narzędziem i bardzo takim narzędziem, które nam może pomóc w naszym regularnym życiu. Jest bardzo ważną częścią fizycznego treningu jogi. Mamy mnóstwo pięknych ćwiczeń oddechowych. Oczywiście w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, to wtedy używamy różnych ćwiczeń oddechowych na macie. Więc zdecydowanie oddech i spokój, aczkolwiek wszystkie te 3 rzeczy łączą się razem. Zwłaszcza jeśli chodzi o praktykę jogi na macie. Jeśli się ruszamy, musimy oddychać. Wtedy jeśli połączymy oddech z ruchem, przychodzi ten spokój, którego wszyscy chcemy. Czy pamiętasz swoje pierwsze zajęcia jako trenerka i jakie to było uczucie? Pamiętam. Pamiętam nerwy przede wszystkim i ekscytację, powiedziałabym. Ponieważ może zacznę od tego, że kiedy skończyłam moje szkolenie nauczycielskie, to myślałam, że od razu magicznie zacznę uczyć i będę miała kilkanaście zajęć tygodniowo i setki studentów. Że teraz będzie już tylko z górki. Tak, że jak już skończysz kurs, to już po prostu szczęście. Zajęło mi to trochę czasu po skończeniu kursu, żeby zacząć uczyć. Bardzo chciałam zacząć uczyć,
żeby tą wiedzę rzeczywiście przekazywać i dzielić się nią. Aczkolwiek byłam też oczywiście bardzo zestresowana, ponieważ wiadomo, to, czego uczymy się w teorii, też w praktyce, ale jeśli chodzi o kurs, to jest to wiedza, która po prostu przyjmujemy do siebie. I kiedy zaczynamy uczyć czegokolwiek, to wtedy dopiero zaczyna się zabawa. Moje pierwsze zajęcie miałam z grupą bardzo fajnych polskich dziewczyn. Przyszło ich wtedy dużo na zajęcia, mieliśmy bardzo fajną energię. Było to fajne zajęcia pod tym względem, że dla mnie to był bardzo duży krok i bardzo ważny moment w moim życiu, kiedy rzeczywiście usiadłam na macie i miałam przed sobą chyba 20 parę osób, które przyszły dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. Więc to było fajne, aczkolwiek oczywiście stres jest zawsze, myślę, nieodłącznym elementem, kiedy zaczynamy robić coś nowego. Też bardzo takie głębokie emocje przyszły do mnie później, również związane z tym, że był to dość duży moment w moim życiu. Więc pamiętam i będę na pewno wspominać bardzo długo. Co daje Ci joga na poziomie codziennym jako kobiecie i osobie? Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to bardzo, bardzo głęboki temat, o którym chyba można by napisać książkę, szczerze mówiąc. I tak jak również wspomniałam wcześniej, joga dzieje się poza matą. Głównie w moim odczuciu. Oczywiście to, co robimy na macie, jest bardzo ważne, aczkolwiek przełożenie tego na nasze codzienne życie jest bardzo ważnym elementem tutaj. Osobiście dla mnie joga daje mi inną perspektywę na życie. I to jest też, myślę, do czego dążą ludzie, którzy praktykują jogę. To, żeby żyć lepiej, żyć spokojniej, żyć wolniej przede wszystkim, tym bardziej w czasach, w których żyjemy teraz, gdzie jesteśmy w jakimś wyścigu non-stop, 24 godziny na dobę. Joga dała mi przede wszystkim bardzo dużo spokoju, bardzo dużo empatii. Powiedziałabym, chociaż ja zawsze byłam osobą dość empatyczną, wydaje mi się. I to jest taka fajna strona, pozytywna strona jogi, aczkolwiek jeśli zaczynasz pracować ze sobą w jakiejkolwiek dziedzinie, to zaczynają też wychodzić trochę ciemniejsze rzeczy czasem, oczywiście. Rzeczy, z którymi może nie zawsze chcieliśmy stanąć twarzą w twarz. Wiadomo, że wszyscy mamy jakieś swoje doświadczenia, bagaże, traumy itd. I to jest też piękne, jeśli chodzi o jogę, że kiedy usiądziesz na macie i zwolnisz i wsłuchasz się w siebie, to rzeczy zaczną wychodzić. Ale są to rzeczy piękne i niekoniecznie piękne. W sensie, że musisz po prostu zmierzyć się z tym, co wychodzi. Cokolwiek to jest. Ale to też jest proces właśnie prowadzący do tego, żeby mieć w sobie wewnętrzny spokój i żeby mieć piękniejsze, lepsze życie. Jako kobiecie powiedziałabym, my jako kobiety, wydaje mi się, też nas trochę bardziej woła ta strona duchowa czasem. Ta głębsza strona jogi i życia, więc to jest właśnie tym, co mnie bardzo teraz przyciąga i w co chcę wchodzić w głębiej, jeśli chodzi o jogę. To jest ta strona duchowa, to jest ta strona energetyczna, więc ja jako kobieta bardzo lubię wchodzić w te czeluście, że tak powiem. I to też jest bardzo piękne, jeśli nauczymy się siebie i nauczymy się komunikować ze sobą, to wtedy możemy wchodzić po prostu na coraz głębsze poziomy, jeśli chodzi o energię, o duchowość, o co tak naprawdę chodzi w życiu. Czyli możemy powiedzieć, że joga bez dwóch zdań pomogła Ci zajrzeć tak naprawdę w głąb siebie.
odnaleźć tak. siebie, można powiedzieć. Oj tak. I szczere wyznanie. Tak naprawdę dopiero od niewielkiego czasu czuję, że jestem tu, gdzie powinnam być. I że jestem szczęśliwą osobą i że mam ten wewnętrzny spokój, którego szukałam wcześniej. Czyli 10 lat pracy było dopiero jak rozgrzewka, można tak powiedzieć. Całe życie praktycznie było rozgrzewką, Czyli tak? jest to niekończący się proces. Niekończący się proces, aczkolwiek dopiero teraz czuję, że zaczyna się przygoda. Czy joga zmieniła coś w Twoim podejściu do życia lub ludzi? Zmieniła bardzo dużo. I to był też proces taki, który oczywiście nie stał się z dnia na dzień. I jest to proces, który cały czas się dzieje. I ja jestem osobą dość introwertyczną cały czas, aczkolwiek kiedyś to było o wiele, wiele bardziej widoczne. Więc głównym punktem tutaj jest moje osobiste podejście do ludzi. Ja szczerze mówiąc, bardzo często jeśli czułam, że coś mi delikatnie już nie pasuje, albo w kimś, albo ja miałam trochę niższy poziom energii któregoś dnia, to ja nie miałam żadnej ochoty czasem rozmawiać z ludźmi, wychodzić gdzieś, po prostu robić różne rzeczy na zewnątrz. Bardzo chyba potrzebowałam chronić swoją energię. I wciąż potrzebuję dużo czasu w samotności, żeby się naładować, aczkolwiek teraz to wygląda zupełnie inaczej. Bardziej jestem otwarta na ludzi i to też powiedziało mi sporo osób z mojego bliższego otoczenia. I to myślę, że zrobiła to yoga, praktyka jogi, ale też to, że jestem nauczycielem, więc chcąc, nie chcąc, jeśli przekazuje się wiedzę dla innych i musisz po prostu obcować z ludźmi, prawda? I musisz nabrać jakiś poziom komfortu, żeby móc to robić komfortowo dla siebie. Więc to też była dla mnie fajna nauka, żeby trochę wyjść z takiej mojej skorupki, powiedzmy, i być bardziej swobodna, myślę, w kontakcie z ludźmi. Więc myślę, że to był taki duży punkt. Czyli joga pomogła tego. Ci się otworzyć, opuścić strefę komfortu Otworzyć, w tak. cechach osobowości, można Tak, powiedzieć. oczywiście jest tam dużo innych rzeczy. Zmieniło mi się też bardzo podejście do tego, jak traktować ludzi, ale nie w sensie, że traktować ich źle czy dobrze, tylko miałam takie małe oświecenie, bo ja często miałam problem z tym, żeby zaakceptować coś tak jak to jest i bardzo chciałam czasem kontrolować to, co się dzieje wokół mnie i mieć wpływ na to, co się dzieje i nazywałam to pomaganiem ludziom, aczkolwiek często kryła się za tym też lekka kontrola. I to moje małe oświecenie polegało na tym, że wiem, że każdy ma swoją ścieżkę do przejścia. Każdy jest na innym zupełnie etapie w życiu. I nawet jeśli bardzo chcemy komuś pomóc i widzimy, że ktoś ma z czymś problemy, ale on nie jest gotowy na to, to nie możemy z tym nic absolutnie zrobić. I to jest też takie oddanie kontroli, myślę, że jeśli chodzi o wiele rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Ważne jest, żeby się skupić na nas, na naszym szczęściu, na szczęściu naszych najbliższych, a każdy niech robi to, co chce. Co powiesz komuś, kto myśli, że joga nie jest dla niego, bo uważa, że jest zbyt sztywny, zestresowany bądź zajęty? Właśnie te powody są powodami, dla których powinno się przyjść na jogę. Jeśli wydaje Ci się, że nie masz na nic czasu, że jesteś non-stop zmęczony, zestresowany i sztywny w ciele, to właśnie dlatego powinniśmy przechodzić na jogę, żeby to zmienić. I to jest takie bardzo dziwne zjawisko, które się stało, jeśli chodzi o jogę. Też ze względu na dlatego, że
pokazujemy tylko tą fizyczną część. Jeśli otworzymy Instagram, żeby poszukać czegoś o jodze, to widzimy pięknych, wysportowanych ludzi, szczupłych, umieśnionych, którzy robią szpagaty i stają na rękach i tak dalej. I wydaje nam się, że to jest joga. To jest bardzo, bardzo mały ułamek jogi. Jest to coś pięknego oczywiście, ale jest to tam na Instagramie tylko z tego powodu, że to się sprzedaje. I trening na macie, fizyczny aspekt jogi to jest to, co się sprzedaje. Bo to, że się jest dobrym człowiekiem, nie sprzedaje się to na Instagramie, prawda? Więc yoga jest dla każdego. Yoga ma bardzo wiele korzyści dla naszego ciała, dla naszego umysłu, dla naszego ducha, więc wszystko, co my robimy na jodze, ma właśnie nam pomóc ze stresem, z jakimś przytłoczeniem życiem, ze sztywnością w ciele, z tym, że nie jesteśmy rozciągnięci, z tym, że nie mamy czasu. Właśnie joga nas zmusza, żeby usiąść, być ze sobą, żeby poznać swoje ciało. Więc zawsze trochę się śmieję, kiedy słyszę, nie, bo ja jestem tak nierozciągnięta, że właśnie nie mogę przyjść. No, ale my to właśnie robimy, nad tym pracujemy. Więc rozumiem, że też ludzie się zniechęcają, jeśli mają ten obraz w głowie, czym jest yoga, tym staniem na rękach czy szpagatem i tak dalej. Ale to zupełnie nie o to chodzi i właśnie staram się to przekazywać na swoich zajęciach. Bardzo ważną sprawą jest również, żeby pamiętać o tym, że wszyscy mamy inne ciała. I nawet fizycznie wszystkich pozycji nie jesteśmy w stanie zrobić, nawet tych bardziej podstawowych, powiedzmy, bo mamy po prostu za długie nogi albo mamy jakiś uraz, który nam gdzieś tam przeszkadza cały czas. Ja osobiście nie umiem zrobić wielu póz w jodze, ponieważ znów jest to bardzo mały ułamek i nie będę się skupiać na tym, co tak naprawdę nie jest mi do niczego teraz potrzebne. Wolę się skupić na tym, co jest dla mnie dobrym uczuciem w ciele, co mi rzeczywiście pomaga i co ma jakieś znaczenie dla praktyki. Więc jeśli ktoś mówi, że nie ma czasu, że jest zmęczony, że jest za sztywny, to wymienia powody, dla których powinien przyjść na zajęcia. Najprawdopodobniej decyzja o takich ludzi, którzy rezygnują z tego, by jednak spróbować, jest spowodowana tym stereotypem. Tak, absolutnie. I bardzo też istotne jest to, na jakiego nauczyciela się trafi, ponieważ jak w każdej dziedzinie, w każdej profesji są super cudowni ludzie, którzy rzeczywiście chcą dzielić się swoją pasją i chcą się tym dzielić w poprawny sposób. Ale oczywiście zdarzają się ludzie, którzy właśnie sprzedają taki obraz jogi, który ma bardzo niewiele wspólnego z tym, czym joga jest. Czy czujesz, że w jodze ciało i głowa naprawdę pracują razem? Absolutnie tak. To jest duży bardzo aspekt jogi, właśnie żeby poznać siebie i swoje ciało na tyle, żeby być jednością. Samo słowo yoga znaczy być jednością ze sobą i ze światem, ze wszystkim, co się dzieje na zewnątrz. Więc absolutnie tak, to jest właśnie bardzo, bardzo duży aspekt jogi. Jeśli chodzi o fizyczny aspekt jogi na macie, absolutnie tak i działa to w obie strony. Musimy wyciszyć swój umysł na tyle, żeby usłyszeć swoje ciało. I jeśli ciało jest wyciszone i ciało jest zdrowe, to wtedy z kolei słyszymy dużo rzeczy, które wychodzą z serca i z głębi. Czy masz jakieś rytuały lub pozycje, do których zawsze wracasz? Pozycje może mniej, to zależy bardziej od dnia i od tego, czego moje ciało potrzebuje. Aczkolwiek prawie codziennie medytuję. I to zależy też od dnia i od tego, czego potrzebuję, ponieważ medytacja może również wyglądać bardzo różnie. Aczkolwiek staram się codziennie chociaż na 5 minut usiąść i nie robić nic. Po prostu usiąść, poddychać chwilę, tak jak robimy tutaj na zajęciach,
wyciszyć się, żeby usłyszeć, co się dzieje dzisiaj w naszej głowie, co się dzieje dzisiaj w naszym sercu, w naszym ciele. Więc tak, medytacja to jest taki moje ciastko codziennie. I też a propos medytacji, bardzo ważną sprawą jest to, że też ludzie postrzegają ją często jako, że trzeba być już jakimś buddystą, który siedzi pośrodku niczego przez 3 godziny i bez jedzenia i bez wody. Nie, nie. To właśnie wystarczy codziennie 5 minut. Później oczywiście można więcej i więcej. Aczkolwiek chodzi po prostu o to, żeby być na chwilę ze sobą. To wszystko. Jak radzisz sobie z gorszymi dniami, kiedy wszystko boli albo nie płynie? Daję sobie czas i przestrzeń, powiedziałabym. I to też jest coś, czego trzeba się nauczyć, ponieważ bardzo dużo nam wbijano do głowy tego, że trzeba cały czas do przodu i żadnych przerw, i praca, praca, praca. I nie jest tak. Potrzebujemy, moim zdaniem, co najmniej tyle samo czasu odpoczywać, ile czasu pracujemy. Tak samo, jeśli mamy gorszy dzień, czy czujemy się gorzej fizycznie, czy psychicznie, to jak najbardziej trzeba po prostu dać sobie czas, żeby to przetrawić. I nie starać się tego zamieść pod dywan, czy zagłuszyć telefonem, czy alkoholem, czy używkami, czy jedzeniem, czymkolwiek, tylko po prostu dać sobie czas, bo wiadomo, życie jest życiem i nie zawsze jest kolorowo. Czasami mamy ciężkie chwile i to jest też okej. I tego też uczy nas yoga, żeby mieć komfort w dyskomforcie, żeby nie starać się wyjść z tej gorszej chwili na siłę, tylko po prostu dać sobie czas, dać sobie przestrzeń, traktować siebie też z czułością, z miłością, czyli powoli, spokojnie. Jak wygląda społeczność jogowa na Islandii? Czy dużo się tu dzieje? Dzieje się bardzo dużo. To też było dla mnie zaskoczeniem, kiedy skończyłam mój kurs nauczycielski i myślałam, że zacznę uczyć z dnia na dzień. Nie zdawałam sobie sprawy, że tu jest bardzo dużo miejsc jogowych. I jest mnóstwo zajęć, mnóstwo nauczycieli jogi. Jest to dość popularne na Islandii, tak jak wszędzie, wydaje mi się, przez ostatnich kilka lat szczególnie. Więc tak, dużo się dzieje. Naprawdę, jeśli ktoś chce zacząć przygodę z jogą, to ma po prostu mnóstwo możliwości, mnóstwo rodzajów jogi. Teraz też jest popularna ta, którą my robimy, czyli hot yoga. Nie jest to oczywiście temat dla każdego, ponieważ może to być dość intensywna przygoda. Aczkolwiek dzieje się mnóstwo. Jest też dużo wyjazdów weekendowych poza Reykjavik. Jest dużo kursów takich pomniejszych z jogi, więc naprawdę jest to fajne miejsce O, to ciekawe było. jogowe. Nie wiedziałem w ogóle, że jakieś wyjazdy są organizowane nawet. Są do gorących źródeł, czasem 2-3-dniowe, gdzie masz na przykład 2 zajęcia jogi czy medytacji dziennie, potem jest relaks, jest fajne jedzonko, także naprawdę Czyli dużo masz się już dzieje. takie wyjazdy ze sobą. Tutaj nie, Okej. tutaj nie. Zawsze brak czasu trochę na takie rzeczy, aczkolwiek na pewno się to kiedyś stanie. I też chciałabym zorganizować swój wyjazd na pewno. Zebrać fajną ekipę i Co Ci się najbardziej podoba w pracy z ludźmi? Najbardziej podoba mi się chyba to, kiedy ludzie zaczynają lubić jogę. I w momencie, kiedy, żeby zacząć lubić jogę, musisz zacząć lubić być ze sobą. I to się właśnie bardzo fajnie łączy. I często widzę, szczególnie u ludzi, którzy przychodzą do mnie na zajęcia dość regularnie, jak się zmienia ich praktyka, jak właśnie potrafią się wyciszyć, jak potrafią być w tej pozycji przez dłuższy czas, bez jakiegoś wiercenia się i sprawdzania telefonu i tak dalej. I to też łączy się z tym, że ludzie zaczynają lubić siebie bardziej.
zaczynają lubić bardziej swoje życie i to, co się dzieje u nich w życiu, u nich w związkach i tak dalej. To jest bardzo głęboki temat znowu, w który byśmy mogli wejść. Czyli znowu przechodzimy jakby z treningu w życie prywatne. Jakby. To, co jakby każdy z nas chce, do czego dąży w życiu, tak? Żeby być szczęśliwym, żeby być spokojnym. Myślę, że to są takie główne rzeczy, do których też prowadzi nas yoga. Ale żeby nie zbaczać za dużo z tematu, dla mnie jako nauczyciela jest największym komplementem, jeśli ktoś podchodzi do mnie po zajęciach i mówi, że już dawno się tak nie wyciszył, że już dawno nie był tak zrelaksowany. Że miałam też kilka osób, które przyznały mi, że byli bardzo zestresowani, żeby przyjść na zajęcia i spróbować jogi. I po zajęciach mówią, że to była ich najlepsza decyzja. I widzę, że oni wracają. Super. Że oni wracają, że chcą, że coraz głębiej wchodzą w tą praktykę. Widzę, jak coraz głębiej oddychają i używają swojego oddechu. Jak fajnie przechodzą przez medytację. Więc to mi się podoba. To, jaki efekt ma yoga na ludzi, bo to jest powód dla tego. Czyli jakby obserwacja ich rozwoju poprzez treningi Absolutnie. Jest takim motorem napędowym też dla Ciebie. Absolutnie. Dla mnie jak najbardziej, bo ja wiem też po swojej historii, ile to zmieniło u mnie w życiu. Więc to jest piękne obserwować ludzi, którzy naprawdę widać, że daje im to dużo. I fizycznie, i psychicznie. To tak. Super, dziękuję Ci za tę rozmowę. Chciałbym, byśmy przeszli teraz do Dzięki części wielkie. treningowej i żebyśmy pokazali trochę jogi Pokażmy trochę jogi. od praktyki. Świetnie. Dobra, więc stańmy sobie na początku maty i skupmy się na chwilę na naszych stopach tutaj, żeby zakotwiczyć się dobrze w macie przez stopy. Bardzo fajnym sposobem, żeby czuć się stabilnie na macie, kiedy stoimy. Mamy takie 3 punkty ważne. Pod dużym paluchem, pod małym palcem i na środku stopy. Więc jak stoimy, to dobrze sobie takie trochę delikatnie wcisnąć. Więc pod dużym paluchem, na zewnątrz, pod małym i na stopie. I wtedy się czujemy od razu stabilnie. Ok, więc weźmy sobie głęboki oddech. Ramiona w górę, złączmy dłonie. Nie, to było po prostu świetne, nie? To było mega. Nie wiem, kto tu udzielił teraz tego głosu, ale zostawmy to musi zostać. Złączmy sobie dłonie. Złączmy sobie dłonie i zróbmy małe wygięcie do tyłu. I z wydechem zejdźmy sobie na sam dół tutaj. I tu możemy sobie na chwilę przystanąć, żeby dać naszemu ciału moment na lekkie rozciągnięcie. Możemy zrelaksować szyję, pozwolić głowie wisieć. Zawsze możemy sobie zostawić delikatne ugięcie tutaj w kolanach. To nam pomoże przybliżyć nasz brzuch i klatkę piersiową do nóg. I teraz z wdechem 2 ręce na matę. Wdech, prawa noga do deski, lewa noga do deski. Z wydechem idziemy w chaturangę. Wdech, pies z głową do góry, delikatne odgięcie w plecach i z wydechem podwijam palce i wskakujemy do psa z głową w dół. Tutaj możemy delikatnie sobie przysunąć bliżej stopy w tej pozycji. Jeśli musimy zmienić troszkę odległość naszych stóp od rąk, zawsze zmieniamy tę odległość stopami. Dłonie zostają na macie. Ok, teraz weźmy głęboki oddech i wyślemy prawą nogę do góry z wydechem pomiędzy dłonie. Teraz przekręcamy lewą stopę delikatnie do boku. Duży wdech, podnosimy się do góry, znów delikatne wygięcie w plecach z wydechem. Wracamy na dół, ręce na matę, wdech. Prawa noga do deski,
wydech, chaturanga, wdech, pies z głową do góry, podwijamy paluchy, biodra w dół, wskakujemy z powrotem do psa z głową w dół. 2 duże oddechy tutaj. I kolejny wdech, teraz lewa noga do góry, wydech, pomiędzy dłonie przekręcamy prawą stopę do boku, uginamy nogę z przodu, delikatne wygięcie, wydech, dłonie na matę, wdech, lewa noga do deski, wydech, chaturanga, wdech i wydech, podwijamy paluchy, pies z głową w dół. Pięknie. Teraz możemy albo doskoczyć, albo delikatnie sobie przejść do naszych dłoni. Ok. I z wdechem podnosimy się bardzo powoli do góry. Podnieśmy ramiona. Złączmy dłonie i z wydechem kończymy. Ok. Fajnie, że to wszystko się wydaje takie łatwe, ale spróbujcie sobie tego w domu i przekonacie się, że wcale tak nie jest. Tym bardziej, że w tym pomieszczeniu, ile tu mamy stopni? 37? Teraz jest chyba z 34 może, aczkolwiek jest bardzo... Także 5 minut takiego treningu ze mnie się już ciepło. leje. Jest gorąco, jest. Ok, czyli teraz zrobimy sobie tę sekwencję jeszcze raz. To była sekwencja powitania słońca, tak w ogóle chyba nie wspomnieliśmy o tym wcześniej. Jedna z najbardziej znanych, chyba popularnych sekwencji w jodze. Jedna z tych najbardziej oryginalnych, powiedziałabym, którą zazwyczaj wykonuje się z rozpoczęciem dnia, tak jak nazwa wskazuje, powitanie słońca, żeby otworzyć ciało, rozbudzić ciało. Teraz czujemy już, jesteśmy bardzo rozbudzeni, ponieważ dużo się dzieje w tej sekwencji. Czuję się dogrzane, nie? Dokładnie, więc jest to zazwyczaj te pozy wykonuje się zazwyczaj rano, ale oczywiście jest to tylko wskazanie, możemy robić tą sekwencję, kiedy tylko chcemy. Ok, więc robimy to jeszcze raz i teraz będziemy zatrzymywać się na dłuższą chwilę w każdej asanie, żeby powiedzieć parę słów o tym, co się dzieje w każdej z pozycji, na co powinniśmy zwrócić uwagę i co jest najczęstszym problemem, może który pojawia się w tych pozycjach. Świetnie, lecimy. Okay. Dobra. Przejdę sobie może tutaj z tej strony. Więc tak, zacznijmy sobie znowu na początku maty. Możesz przejść sobie. I tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, tutaj pozycja stojąca to jest również pozycja jogowa. I tutaj staramy się, jak ja to lubię mówić, stanąć dumnie. O. Czyli nie chcemy po prostu stać jak takie obiboki, tylko chcemy otworzyć ciało. Chcemy otworzyć klatkę piersiową. Tak jak już wspominałam, chcemy zakorzenić się poprzez nasze stopy. Jak lekko dociśniemy te stopy teraz do maty, to automatycznie czujemy, jak już się aktywizują mięśnie, prawda? I tutaj również w tej pozycji chcemy mieć neutralną miednicę, czyli nie stoimy tutaj z wypiętym kuprem, ani nie zaginamy się do przodu, czyli lekko podciągamy miednicę. Ok? Neutralna pozycja. Klatka piersiowa jest delikatnie otwarta, ramiona są rozluźnione i tutaj stoimy pięknie i dumnie. Ok? I zaczynamy od głębokiego wdechu, gdzie podnosimy ramiona do góry. I teraz tutaj w tej pozycji wychodzimy do delikatnego skłonu do tyłu. I tutaj kilka ważnych rzeczy. Możemy sobie bardzo łatwo nadwrężyć lędźwia. Tak jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, nasze plecy lubią przyjmować bardzo pracę mięśni brzucha, jeśli ich nie włączymy do tej pozycji. Więc jeśli mamy ręce w górze i zanim się wyginiemy do tyłu,
to musimy zaangażować nasze mięśnie głębokie tutaj. Musimy zaangażować nasze pośladki. I najpierw możemy sobie zrobić piękny wdech. Tutaj jak bierzemy wdech, kiedy podnosimy ręce do góry, angażujemy mięśnie, lekko wypychamy miednicę do przodu. I z wydechem, z zaangażowanymi mięśniami możemy lekko odsunąć się do tyłu. I jest to wygięcie, które powinniśmy traktować delikatnie. Oczywiście wszystkie wygięcia do tyłu są dość intensywne dla naszego ciała. I ważne jest to, żeby mieć zaangażowane mięśnie, żebyśmy po prostu nie puszczali tych pleców luźno, bo jeśli puścimy nasze lędźwia luźno, będziemy je czuć na pewno następnego dnia. Ok? Więc weźmy sobie jeszcze raz głęboki oddech. Ramiona w górę. Zaangażuj mięśnie głębokie, pośladki i z wydechem. I z wdechem teraz wracamy na górę i z wydechem idziemy na sam dół, tutaj do skłonu. Ok. I teraz kilka bardzo ważnych słów o naszym skłonie. Możesz się na chwilę podnieść teraz, Damian, żeby nie trzymać Cię za długo. Tutaj bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o jakiekolwiek skłony i to są rzeczy, które dotyczą bardzo wielu pozycji, wszystkich pozycji, w których wykonujemy jakiekolwiek skłony, czy to stojąc, czy siedząc. Zawsze staramy się wychodzić z bioder. I co to oznacza? Co ja często widzę na zajęciach i dlatego bardzo często zwracam uwagę na to, co robimy w skłonie. I tu absolutnie nie chcę nikogo obrażać, broń Boże, aczkolwiek jest to, co widzę, to jest to, co widzę na zajęciach i wiem, że ludzie mają z tym dużo problemów. Po prostu jesteśmy bardzo pospinani. Ok? Więc to, co ja widzę, to jak schodzimy do skłonu, może teraz to trochę przekoloryzuję, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, to schodzimy sobie tutaj i dużo ludzi zatrzymuje się tu. Ok? I to jest bardzo częste zjawisko, jeśli chodzi o skłon. I wtedy znów nie rozciągamy w ogóle nóg tutaj w tej pozycji. Praktycznie cała praca idzie nam na plecy. Ja teraz już w tym momencie czuję bardzo silne ciągnięcie w lędźwiach. Bo nie wychodzimy z bioder. W tym momencie tutaj schodzimy, tylko nam się uginają plecy, a biodra się nie ruszają w ogóle. Ok? A co my chcemy zrobić? My startując z tej pozycji chcemy ugiąć się tylko z bioder, więc teraz zobaczmy, co się dzieje. Ja będę trzymała plecy proste i uginamy. Widzimy ten ruch? Biodra idą do tyłu i tutaj jest miejsce, gdzie dzieje się skłon. I idziemy sobie jak najniżej możemy i w pewnym momencie poczujemy lekką blokadę, gdzie po prostu już fizycznie nie możemy się bardziej skłonić. I wtedy delikatnie możemy dołączyć plecy do tego skłonu. Przeważnie, jeśli chodzi o skłon tego typu, 75% to jest biodra, 25% na końcu skłonu to są nasze plecy. I teraz oczywiście jesteśmy bardzo pospinani, czyli nie możemy zejść tak nisko z bioder, więc trik nasz ulubiony jest taki, żeby zgiąć nogi w kolanach. U mnie nie będzie tego mocno widać, ponieważ mam szerokie spodnie, ale skłon w kolanach automatycznie daje nam więcej przestrzeni, żeby się zgiąć z bioder, bo to się dzieje automatycznie. Zginamy kolana, zginają się biodra. Ok? I tutaj możemy nawet bardziej je zgiąć, cokolwiek jest nam potrzebne. I wtedy mamy więcej tutaj miejsca i mamy jeszcze więcej miejsca, żeby utrzymać te plecy proste. I potem dopiero na końcu skłonu możemy zaokrąglić plecy. Rozumiemy, o co chodzi? Żeby nie robić tego skłonu tylko z pleców, bo to nam nie daje nic zupełnie. I fajnie jest mieć ten skłon, zgięcie w kolanach, nawet jeśli myślimy, że nie jest nam to potrzebne. Ale jest to o wiele lepsza pozycja wyjściowa niż męczenie się, bo potem
tutaj ze zgiętymi plecami i nie wiemy, co ze sobą zrobić, bo trochę wisimy, trochę nie wiadomo, co się dzieje. Jestem pewien, że sam popełniłem ten błąd przez cały czas. Jakby dopiero teraz mi to uświadomiłeś. Nawet nie wiedziałem, że tak można to zrobić w taki sposób. Dobrze, to spróbujmy sobie zrobić to raz, jeszcze razem. Ramiona do góry, wdech. Angażujemy mięśnie, delikatne zgięcie do tyłu, wydech. Wydech, wróćmy sobie do centrum i teraz z wydechem ugnij sobie lekko kolana. Trzymaj plecy proste. Pięknie. Idź na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. I teraz możemy sobie delikatnie rozluźnić. Dokładnie tak. I zgięcie w kolanach możemy też zostawić sobie na całą pozycję. Lub jeśli w trakcie praktyki czujemy, że już mamy troszkę więcej przestrzeni, to wtedy możemy te nogi wyprostować. Ale generalnie chodzi o to, żeby skłon szedł z bioder. Ok, dobrze. Teraz przejdźmy sobie do deski. Czyli możesz zostać sobie już na dole, po prostu będziemy kontynuować sekwencję. Teraz potrzebujemy 2 ręce na macie i z wdechem przenieśmy prawą nogę, prawą stopę do tyłu, lewą stopę do tyłu, do deski, pięknie. I teraz zejdźmy sobie do czaturangi z wydechem. Ok, wdech, pies z głową do góry. Nie, wróćmy sobie z deski. Idziemy do czaturangi. I tutaj jeszcze musimy się delikatnie zatrzymać. Pies z głową do góry i wtedy pies z głową w dół wskakujemy. Ok. I teraz, jeśli masz siłę, to zatrzymam Cię trochę w desce na początku. Ok? Okej. Ok. I tutaj nie mam zbyt dużo uwag. Biodra są dość nisko, pośladki są nisko. Często też zatrzymujemy się za wysoko z tymi biodrami, więc chcemy mieć nasze ciało w linii tutaj w desce, ale powiedziałem Ci, żebyś musiał trochę mieć więcej rozstępu pomiędzy nogami. Ok. I teraz, jeśli schodzimy do czaturangi, staramy się trzymać nasze łokcie blisko naszego ciała, żeby nie rozchodziły się na zewnątrz. I delikatnie uginamy łokcie, schodzimy nisko. Otwieramy tutaj klatkę piersiową i poginamy paluchy. Wskakujemy do psa z głową w dół. I tutaj pies z głową w dół. U Damiana widzimy, że na pewno ma za dużo przestrzeni pomiędzy nogami a stopami, czyli przybliż sobie stopy jeszcze bliżej, jeszcze. O, widzimy teraz różnicę. I to jest kształt, do którego dążymy w psie z głową w dół. Czyli prawie, że trójkąt. Ok? I tutaj jest bardzo istotne, żeby plecy były wyprostowane. Staramy się wypchnąć biodra jak najwyżej możemy. Tak, dokładnie tak. Nie jest istotne to, czy mamy pięty na macie, czy nie. Bardziej interesują nas nasze plecy i biodra. Ok, powiedziałabym, że jest to bardzo fajny pies z głową w dół. Ok? Teraz z wdechem wyślijmy sobie prawą nogę do góry i z wydechem pomiędzy dłonie postawimy tą prawą stopę teraz. Przekręcamy delikatnie lewą stopę do boku i z wdechem podnosimy się do góry. I ta noga zostaje nam tutaj ugięta. Ok. Jeśli mamy na to przestrzeń, możemy się delikatnie znowu odgiąć do tyłu, w plecach. Ok. I tutaj zatrzymamy się na chwilę w tej pozycji. I tutaj jest ważnym elementem jest to, że chcemy zejść niżej z naszymi biodrami. Czyli noga z przodu zostaje cały czas zgięta. I tutaj znowu, jeśli czujesz, że masz za mało lub za dużo miejsca pomiędzy stopami, zawsze możemy się delikatnie poprawić. Bo w tej sekwencji jednak przeskakujemy z pozycji na pozycję dość dużo. Dokładnie tak.
Czyli otwieramy znowu biodra, staramy się je przybliżyć niżej do maty. Klatka piersiowa otwarta. Jeśli mamy troszkę miejsca, to możemy się znów odgiąć do tyłu. I teraz z wdechem 2 ręce lądują na macie. Prawa noga wdech do deski. I teraz z wydechem chaturanga schodzimy sobie niziutko. Wdech, pies z głową do góry. Super. I pies z głową w dół. Tutaj, jeśli schodzimy sobie z deski do chaturangi, to mamy stopy, paluchy na macie. Ok? Całe? Nie, wiesz, o co mi chodzi? Bo widzę, że cały czas jesteś na palcach u stóp. Jeśli schodzimy sobie tutaj niżej, to w momencie, jak przychodzimy do psa z głową do góry, to zobacz, co się dzieje ze stopami. Kładziemy je na macie. Ok? I wtedy do psa z głową w dół znowu je postawiamy. Postawiamy, nie wiem, czy to jest słowo po polsku. Stajemy na palcach u stóp. O, dokładnie. My zrobimy jeszcze raz, dobra? Okej. Łyka wody, okej? Dobra, jasne. Jezus, mów jak. Cały mokry jestem. Także widzicie, że ta joga to wbrew pozorom nie taka łatwa sprawa. Gdy ktoś twierdzi, że joga jest tylko dla kobiet, to ja to dementuję. Kto tak mówi, że joga jest tylko dla kobiet? Tak mi się wydaje, że na ogół tak ludzie myślą, że... Właśnie powiedziałabym, że nie. A, na jogę nie będę chodzić, bo joga to taki babski sport, nie? Pewnie ludzie tak mogą myśleć właśnie przez te stereotypy, o których wspominaliśmy wcześniej podczas rozmowy. Możliwe, możliwe. Aczkolwiek ja widzę, że coraz więcej mężczyzn przychodzi na zajęcia. I bardzo mnie to cieszy, ale też widzę właśnie, jak bardzo są faceci pospinani, nie? Przez siłownię, przez to, że u nich są tylko siłka i potem robimy jakiś bardzo prosty ruch, a oni Mimo, są że ćwiczę jogę zablokowani. już od jakiegoś czasu, to dalej mi się wydaje, że jestem pospinany. Tak się zastanawiam, kiedy ta bariera pęknie, ale to no, proces jak wszystko, co nie? Dokładnie. Okej. Dobrze, to wiesz co? Zróbmy sobie teraz tak, gdzie my byliśmy. Się z głową w dół. Okej, to ja może pokażę jeszcze tylko jedną sprawę. Nie na tobie, może ty sobie odsapnij chwilę. Ale co ja zauważyłam na zajęciach moich, ponieważ robimy tą sekwencję dość dużo. Pokażę tak. Może pokażę deskę. Ponieważ my do deski przechodzimy stąd, tutaj wysyłając jedną nogę do tyłu. Czyli z wdechem my zazwyczaj wysyłamy tą nogę do tyłu, do deski i tutaj dużo bardzo osób zatrzymuje się w desce, gdzie biodra są bardzo wysoko, albo gdzieś tutaj. Czyli gdzieś pomiędzy deską, tu mamy deskę, a pomiędzy psem z głową w dół. I tutaj wysyłając tą nogę do tyłu musimy zawsze pamiętać, żeby przenieść trochę ciężaru ciała na nasze dłonie i przybliżyć te biodra na dół. Czyli chcemy mieć nasze ciało w linii prostej. Ok? I te biodra nam gdzieś tam zostają zawsze w górze, to jest ok, ale musimy pamiętać, żeby je dać bardziej na dół. I jeszcze jedna sprawa, kiedy schodzimy z deski do chaturangi. Jest to dość intensywna pozycja, gdzie musimy bardzo dużo ciężaru ciała utrzymać na swoich dłoniach. Często nam się właśnie rozjeżdżają łokcie na zewnątrz i pokażę, jak to często wygląda u wielu osób. Pewnie kilka osób się z tym utożsami. Ja też tam byłam oczywiście na początku. Schodzimy tak. Jesteśmy w desce, schodzimy do chaturangi i dużo ludzi schodzi do chaturangi tak, jak naleśnik na patelni. I potem chcą sobie tutaj wrócić do psa z głową w górę i ten ruch nam tutaj całkowicie się rozchodzi. Tracimy kontrolę nad swoim ciałem.
kiedy po prostu lądujemy na macie i robimy tu. To jest coś, czego staramy się unikać, ponieważ oczywiście chcemy mieć kontrolę nad całym ruchem. I jest jeden bardzo fajny trik, który możemy zrobić, jeśli po prostu czujemy, że jest to dla nas zbyt intensywne przejście, to będąc w desce, najpierw połóżmy sobie kolana na macie. I to już nam odejmuje praktycznie połowę ciężaru naszego ciała. Czyli kolana idą w dół. Później delikatnie druga strona ciała idzie w dół i tutaj możemy sobie wyprostować nasze paluchy i przejść do psa z głową w górę. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Może nie bardzo ważna, ale dość istotna. Tutaj, w psie z głową w górę. Chcemy utrzymać, powiedzmy sobie, zeszliśmy sobie kolanami na dół, zmieniamy nasze stopy, ale tutaj chcemy otworzyć naszą klatkę piersiową, czyli musimy odepchnąć się od maty. Ramiona odchodzą od uszu i chcemy delikatnie podnieść nasze uda. Generalnie, jeśli mamy dość silne ciało, jeśli znamy tą sekwencję, ten ruch dość dobrze, to możemy podnieść nasze nogi, całe nasze nogi delikatnie do góry. Ale staramy się zrobić taki ruch, żeby zaangażować te mięśnie, żeby po prostu nie leżeć plackiem na macie i wtedy odrywamy tylko naszą górną część ciała. Ale zaangażować pośladki i pośladki i nogi. I iść troszeczkę wyżej. Widzimy ten ruch? To wystarczy, żeby zaangażować. I wtedy otwieramy klatkę piersiową. Możemy bardzo delikatnie spojrzeć do góry. I potem sobie wskakujemy z powrotem do psa z głową w dół. Ok. Myślę, że to były... Niby proste, a można popełnić tyle błędów po drodze. To są błędy, na których się bardzo dużo uczymy. I to są błędy, myślę, wydaje potrzebne, żeby nauczyć się tego, jak też działa nasze ciało. Bo czasami, jeśli widzimy jakąś pozycję, widzimy jakąś sekwencję i to wygląda bardzo fajnie, aczkolwiek dopóki sami tego nie zrobimy i dopóki nie poczujemy własnego ciała, co musimy zaangażować, co musimy odpuścić, co otworzyć, to dopiero wtedy wiemy, jak to powinno wyglądać. Bo to też będziemy czuć zupełnie inaczej, prawda? Ewa, chciałem Ci podziękować za Twój dzisiejszy czas i zaangażowanie w ten odcinek. Jestem pewien, że nie jedna osoba po zobaczeniu tego materiału zdecyduje się udać na trening jogi. Miejmy nadzieję, że nawet tutaj, na tą salę, zobaczymy nowe twarze. Jasne. Co chciałabyś jeszcze powiedzieć tak na koniec osobom? Przede wszystkim dziękuję Tobie za zaproszenie. Była to dla mnie duża przyjemność opowiadanie o jodze i o tym, co kocham robić. Absolutnie zachęcam wszystkich do tego, aby spróbować po prostu na początek, bo wiem, że jest dużo osób, które naprawdę pokochałyby jogę. I tak jak mówiliśmy wcześniej, zawsze mamy czas, siłę, nie jesteśmy zbyt pospinani ani zmęczeni, żeby się przyjść rozluźnić, porozciągać i nauczyć się czegoś o sobie i o swoim ciele. Więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie oczywiście na moje zajęcia. Później damy Wam znać, gdzie takie się odbywają i o której godzinie. Na pewno się to wyświetli. Tak, ale oczywiście jeśli macie jakąś fajną szkołę jogi w swoim mieście czy w Polsce oczywiście, to zachęcam Was do spróbowania. Dzięki jeszcze raz. Sportowa piąteczka. Dzięki. I widzimy się jutro na kolejnych zajęciach Tak. o 11:15 Tak. w tej sali. Dzięki. Hej! Pa!